Well, I've got news for you. You're mine now. You belong to me. I should also like to remind passengers that smoking is strictly forbidden on holiday. How are we doing? Need a hand with that, buds? My one is pretty heavy. That should be okay, but thank you. No worries. Ooh, that's a big boy. Yeah. Telling you. Oh yes. Right, coming a little bit like this. Right. Good morning, good morning. Beautiful horse. O ja cię kręcę. Wylądowałem na jakimś cmentarzu. Taki stary kościółek znalazłem tutaj między Bristol a Freshwater. Bardzo stary cmentarz. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Bardzo stare drzwi. Pamięci Evelyn Lady Mottistone. To jest Mottistone, kościół Mottistone. Tutaj są jakieś ulotki. Tak wyglądają drzwi. Coś w rodzaju takiej zasłony z łańcuchów. On jest królowa. Jest kilka pięknych witraży. Spójrzcie tylko.
Tak krótko wam pokazałem, żebyście sobie przeczytali później jaka jest historia tutaj tego kościoła. Tutaj też coś jest napisane. Bardzo stary kościół, jest jakiś średniowieczny. Bardzo spójrzcie tylko na to krzesło. Bardzo piękna budowa. Jechałem 2 szlakami i to jeszcze pod górkę. Nie okazało się, że szlaki były zamknięte, posiadłości, bramki, czyli to, co nie lubię w Anglii. Druga rzecz, którą nie lubię w Anglii, to oprócz pogody, to są właśnie te bramki, że jedzie się ścieżką i ścieżka prowadzi donikąd. Na Garminie pokazuje mi, że jest ścieżka, no ale niestety nie można przejechać, bo jest teren zamknięty. A na dodatek tutaj jeszcze jestem w jakiejś brytyjskiej strefie 51. Hej, 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 hej. Jestem jakieś parę kilometrów od Tennyson Down, czyli nie wiem, tak może jeszcze z 5 kilometrów albo i mniej do Needles. Widzicie tu? Niestety makrelka się nie zmieściła do torby, więc jedzie ze mną w pierwszej klasie. To dzisiaj ją skonsumuję, bo nie wiem, czy dotrzyma jutra. Że nie trać głowy, że jedziesz w pierwszej klasie. A propos tych batoników, co zrobiłem ostatnio, te czekoladowe, tak to wygląda. No, jest przepyszna. Nie roztapia się. Za dużo tutaj nie napakowałem, ale tak to wygląda, nie? Fajny downhill tutaj jest. A niestety ja jadę pod górkę. Pycha. To jest właśnie Bryson Forest. To jest chyba jedyna opcja do spania na dziko na Isle of Wight. Także jeśli preferujecie spanie na dziko, to tutaj na wyspie to chyba to jest jedyne miejsce, gdzie można się zaszyć. A i tak to mniej więcej wygląda. Compton Bay wygląda na pieszczystą plażę. Widać, że się ludzie dobrze bawią.
lepiej nie podchodzić bliżej. Tam jest Compton Base. Jeśli pojedziecie szlakiem wzdłuż tego klifu, to jest taki zjazd. Spójrzcie sobie. Jest możliwość sprowadzenia roweru na dół i tam jest taka mała plaża. Pół piaszczysta, pół kamienista. Incoming! Ooh! Alright. I'm gonna push here. With brakes on. Alright, slowly now. Voila! Oh yeah! Ciekawe widoki tutaj. Nie wiem jak ten gentleman tam zszedł na dół, ale pewnie gdzieś tam wcześniej na plaży. O. I dziewczyny są, a ja zmierzam przez ten most i jadę tam wzdłuż klifu. Ciekawy most. Spinam się z grubasem. No gruby, dawaj. No jest gruby. O rany. Awesome. Teraz robię sobie kolację. Tu mam jakieś jajka. Szkockie jajko. Tu mi się smaży bekon. Zaraz usmażę jajka. A tutaj jest, jak sobie porządziłem mieszkanie na dzisiaj. Dobra, jestem na farmie Stoats. No powiem, że nie wiem, no 22 funty może być za jakość tych toalet i pryszniców, to mi się wydaje, że się opłaca. Najlepiej to i tak spać na dziko, moim zdaniem. No ale jeśli chcecie rozładować sprzęt, na przykład tak jak tutaj, jeśli chcecie rozładować sprzęt i pojeździć sobie na luzaku, to taka opcja jest jak najbardziej na miejscu, nie? No i się przydaje taki powerbank też. Spójrzcie. Tutaj sobie ładuję powerbanka i poncho. Poncho było o tyle dobrą opcją, że po prostu jak się przykrywa rower w nocy, to rano nie jest mokry. No i był dosyć suchy. Aha, i jeszcze co chcę wam poradzić tutaj, jak jesteście na takich kempingach. Zwłaszcza na kempingach, bo na dziko tego nie ma raczej problemu z tym. To taki 5-cyfrowy zamek. Polecam, nie?
kablowy do zapinania roweru. Graty zostawiam. Tak to mój barłok wygląda. Jadę się przejechać. Jadę do Freshwater Bay. Mają tam pizzę. Pepperoni za 7 funtów. To wody raczej nie wskoczę, może, bo jest tak zimno trochę, że mi się tak za bardzo nie chce. Słońca nie ma, pogoda jest w kratkę. Raz świeci słońce, tak jak teraz, a za chwilę będzie pochmurnie. Jak chmury to się takie deszczowe też zbierają. Dobra, zabieram wielbłąda, jadę. Zobaczcie jaka jest woda czysta we Freshwater Bay. I woda nie jest aż taka zimna, bo przed chwilą wszedłem i powiem wam, że no bo zaraz wskoczę. Teraz jestem w Totland Beach. Jest to taka ładna plaża. Kamienista też, ale jak macie odpowiednie buty, to nie będzie aż tak strasznie. Tam możecie kupić jakieś jedzonko też. Bay Cafe. Totland Bay Cafe. Dobra, ja wskakuję do wody. Tutaj macie ciekawy park rozrywki dla dzieciaków. Jurajski Park. A to jest kilka nowinek dotyczących atrakcji The Needles. Czyli znajdowała się tutaj pierwsza stacja telegraficzna, która wysłała wiadomość bezprzewodowo. Stąd na jakiś liniowiec na morzu i ta gazeta została wydrukowana właśnie na tym liniowcu. Ale tutaj znajdowała się ta stacja. Just to look through it's fine. Right?
Udało mi się wjechać na Tennyson Down, tutaj tym grubasem moim. Było to ciężkie, bo no, trzeba było to wjechać na tym sprzęcie, a to nie jest znowu jakaś szosówka. I can't believe what I'm doing here. Yeah. Woo. Ah. Winner. I teraz slalomem, żeby wytracić trochę prędkości. A zatoczka już jest widoczna z przodu. O tam. Ja jestem z powrotem we Freshwater, w zatoczce mojej do pływania. Syk, pyk. No i mam pizzę ze sobą, nie? Pepperoni passion. Tylko taką mniejszą. No ale wygląda przepysznie, nie? I zaraz ją zjem. Dzień dobry. O, cieplej było dzisiaj jak wczoraj. Witam Was w trzecim dniu bikepackingu na Isle of Wight. Chiński śpiwór.
Sorry guys, thank you. Okay. Why are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my leg.